no w jaki sposób człowiek te wióry odbija. To wiesz, takie długie, takie szerokie, można powiedzieć takie szable. To są naprawdę duże, bardzo duże przedmioty. Krzemień określany jest stalą epoki kamienia. Bo tak naprawdę z tego surowca można było wykonywać i narzędzia, i broń, i różnego rodzaju przedmioty codziennego użytku. Krzemień generalnie wydobywano w przeróżny sposób. Najlepsze jego pokłady, najlepsze jakościowo pokłady zalegają głęboko pod obecną ziemią, w obrębie utworów skalnych. Krzemień jest produktem procesów, które zachodziły miliony lat temu w środowisku morskim. W związku z tym te żyły krzemienia, te jego konkrecje, które się wytworzyły po tych wielu milionach lat, są najlepsze, głęboko dostępne. No ale skały mają to do siebie, że ich wierzchnie warstwy, te najbliżej powierzchni, są podatne w sposób najbardziej intensywny różnym procesom, które powodują, że te skały wietrzeją i one się rozkruszają, a surowiec krzemienny, który tam zalega w tych górnych warstwach, wydobywa się na wierzch. I w związku z tym bardzo często krzemień był dostępny na powierzchni ziemi. W latach 70., jak się przyjeżdżało tutaj oglądać te krzemienie, w rowach leżał krzemień, że można by go było dosłownie na taczki brać, ale te czasy już niestety minęły. To, co było do wybrania, to zostało wywiezione. Teraz tylko nam zostają takie niewielkie kawałki, których jeszcze pług nie zdążył porozbijać. Ten krzemień na powierzchni ziemi jest trochę gorszej jakości, ale człowiek, znajdując go na powierzchni ziemi w dużych ilościach, doskonale wiedział, że głębiej będzie ten surowiec lepszy. Sięgali do paletu siarkowego, bo tam mamy najwcześniejsze udokumentowane wykorzystanie krzemienia tego świeciowskiego, czyli gdzieś około 40 000 lat. Te społeczności musiały gdzieś penetrować te rejony i musieli trafiać miejscami na ten krzemień, który gdzieś tam leżał, powiedzmy w wykrocie drzewa, gdzieś od strony Wisły, mieli duże szanse go zaobserwować w tych osuwiskach. No i z czasem stwierdzili, że jeżeli takich miejsc występuje, więc należałoby pod ziemię sięgać i zaczęto rozkopywać. I pierwsze te takie sposoby wydobywania krzemienia polegały przede wszystkim na tym, że w obecnych piaskach, glinach, które zalegają na tych utworach skalnych, gdzie jest krzemień, drążono takie jamy po to, by z tej gliny, z tego piasku, z tego rumoszu wapiennego, w którym ten krzemień jeszcze zalegał, wydobywać te konkrecje. I ten krzemień w Świeciechowie wiemy, że był wydobywany tą taką najprostszą metodą odkrywkową. Krzemień świeciechowski jest cudownym surowcem epoki kamienia, ale tu na terenach południowo-wschodniej Polski czy wschodniej Polski jest on zdecydowanie najważniejszym surowcem. Głównie jego taki renesans, można powiedzieć, to jest okres neolitu, a właściwie eneolitu, czyli to jest 4. tysiąclecie. Kiedy to z tego krzemienia wykonywano szczególnie powszechnie czworościenne siekiery o bardzo często dużych rozmiarach i długie wióry specjalną techniką naciskową. Wióry, których najdłuższe ma 30 ponad centymetrów. I te długie wióry miały na pewno znaczenie nie tylko takie utylitarne, użytkowe. Miały one też pewien, można powiedzieć, taki wymiar prestiżowy, symboliczny. Wiemy, że znajdowane są na przykład w kontekście grobowym. Nie znamy takich przypadków, żeby złożone były bezpośrednio do grobów zmarłych, ale możemy o tym przypuszczać, że były jakimś rodzajem ofiar zakładzinowych, gdzieś w miejscach w pobliżu grobowców. Więc na pewno były to przedmioty wyjątkowej wartości, wyjątkowego znaczenia. Możemy w związku z tym przypuszczać, że była jakaś wąska grupa specjalistów, która tego typu wióry, tak długie wióry, była w stanie uzyskać, odbić. Czyli to już był taki, można powiedzieć, poziom mistrzowski, który był nieosiągalny dla wszystkich. Takie wióry można było uzyskać w eneolicie tylko i wyłącznie przy użyciu pewnych specyficznych technik. I jak to człowiek robił? No i teraz my, próbując metodą prób i błędów, wykorzystując różnego rodzaju
jak nam się wydaje wówczas dostępne surowce, staramy się wykonać produkt podobny bądź zbliżony wielkością, kształtem do tego, co człowiek w neolicie miał. Więc ja sobie ten krzemień staram się w takim uchwycie siodełkowym, no i przygotowywuję sobie piętkę i takie fragmenty. Generalnie można to nazwać archeologią eksperymentalną, czyli archeologią, gdzie wiedza archeologów buduje się na podstawie eksperymentów, czyli prób uzyskiwania efektów takich jak w neolicie. Tak, to jest już bardzo długi, piękny wiór regularny, którego można było przerobić do wykonania jakiegoś narzędzia, no i wykorzystywać. Jeśli chodzi o krzemieniarstwo, no to mówimy tu o, można powiedzieć, eksperymentalnej obróbce krzemienia. Możemy się zbliżyć nieco do tego człowieka w neolicie. Analiza trasologiczna jest to metoda wykorzystywana w archeologii do określania funkcji narzędzi. Każda praca narzędziem krzemiennym pozostawia na ich powierzchni charakterystyczne ślady. I w zależności, czy to jest na przykład cięcie zbóż, czy cięcie skóry, to te ślady będą od siebie się różniły zasadniczo. My jesteśmy w stanie dzięki analizom mikroskopowym, obserwacjom mikroskopowym identyfikować ślady związane z różnymi czynnościami wykonywanymi za pomocą tych narzędzi. Oczywiście jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dane narzędzie było używane, czy nie było używane, czy to było cięcie, struganie, skrobanie, wiercenie, oprócz tego obrabiany materiał, czyli na przykład czy to był materiał pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, skóra, kość, drewno. Poobijany widać takie ostre powierzchnie, czyli obtłukiwania. Czyli taki tłuczek. Czyli bardzo duży tłuk. Tak, taki- no, ciężki. Taki do rozbijania konkrecji. On musiał być tak ustawiony, tak? No Żeby tak, tam tak. Czyli dwa negatywy po wcześniej odbytych dziurach. Czyli gdzieś tu musiała być pięta no taki gdzieś przynajmniej 20 cm co najmniej. i musieli uznać, że już jest zbyt mały, by kontynuować No, mieli, eksploatację. mieli masę materiału wokół, także nie musieli tu oszczędzać. Robili na tłuk, tak oczywiście. Miał on znaczenie strategiczne. Być może był też elementem identyfikacji danej grupy. Poza tymi swoimi wszystkimi bardzo dobrymi właściwościami technologicznymi, no jest jeszcze charakterystyczny, jest wizualny, taki jest ładny po prostu. I być może był elementem wskazującym na, czy pozwalającym na identyfikację społeczną, etniczną w danym momencie. Wiemy natomiast, że w owym czasie również ten krzemień był popularny, był dystrybuowany na duże obszary Europy Środkowej. Wyroby z tego krzemienia znane są chociażby i z terenów Wielkopolski, ale również z terenów dzisiejszych Czech. Na terenach zachodniej Ukrainy również tam są znaleziska, więc on był popularny. Czyli jest to krzemień uniwersalny, wszechstronny, technologiczny. Dlatego jest cudowny. No i jeszcze do tego bardzo ładny.